Wyszła z pracy późnym wieczorem. Była sama. Nic nie wskazywało na to, że to ostatni raz, kiedy ktoś ją widzi. Kilka godzin później odnaleziono jej samochód. Porzucony, w dziwnym miejscu, a po niej nie było żadnego śladu. Cześć, witajcie na kanale Ostatnia Poszlaka. Opowiadam tu prawdziwe historie zaginięć i spraw, które mimo upływu lat wciąż pozostają niewyjaśnione. Dzisiejsza historia wydarzyła się naprawdę i do dziś nie ma w niej zakończenia. To sprawa zaginięcia Brianny Maitland. Brianna Maitland miała 17 lat. Mieszkała w stanie Vermont, w niewielkiej, spokojnej miejscowości. Była opisywana jako osoba spokojna, inteligentna, niekonfliktowa. Nie sprawiała problemów wychowawczych. Nie była osobą, która znika bez słowa. Kilka miesięcy przed zaginięciem wyprowadziła się z domu rodziców. Nie dlatego, że chciała zerwać kontakt. Chciała po prostu być bardziej samodzielna. Zamieszkała u znajomej. Pracowała dorywczo. Miała plany. I nic nie wskazywało na to, że jej życie nagle się urwie. Jest 19 marca 2004 roku. Brianna pracuje na wieczornej zmianie w lokalnej kawiarni. Zmiana kończy się około godziny 11 w nocy. To późno, ale dla niej był to normalny dzień. Świadkowie potwierdzają, że po zakończeniu pracy wyszła sama. Wsiadła do swojego samochodu. Nie była zdenerwowana. Nie mówiła, że ktoś ją śledzi. Nie wspominała o żadnych problemach. Miała wrócić do miejsca, w którym mieszkała. Nigdy tam nie dotarła. Na początku nikt się nie martwił. Brianna była dorosła. Czasem wracała później. Jednak z każdą kolejną godziną niepokój rósł. Telefon milczał. Nie było żadnej wiadomości, żadnego połączenia. To nie było do niej podobne. Rodzina zaczęła rozumieć, że wydarzyło się coś złego. Następnego dnia rano nastąpił przełom. Jej samochód został odnaleziony. Stał kilka kilometrów od miejsca pracy Brianny. Był zaparkowany tyłem, wbity w opuszczony budynek. Wyglądało to tak, jakby ktoś próbował go ukryć albo porzucił w pośpiechu. W środku kluczyki znajdowały się w stacyjce. Portfel Brianny był na miejscu. Nie było śladów walki. Nie było krwi, ale telefonu nie było. To był pierwszy sygnał, że ta sprawa nie będzie zwyczajnym zaginięciem. Śledczy od razu zauważyli, że wiele rzeczy się nie zgadza. Dlaczego samochód znalazł się właśnie tam? Dlaczego był zaparkowany w tak nienaturalny sposób? Dlaczego ktoś zostawił kluczyki, ale zabrał telefon? Nie znaleziono żadnych świadków. Nie było nagrań, na których wyraźnie widać moment zaginięcia. Jakby Brianna po prostu zniknęła. Policja rozpoczęła szeroko zakrojone poszukiwania. Sprawdzono rodzinę, znajomych, współpracowników. Nie znaleziono nic podejrzanego. Każdy opisywał Briannę podobnie. Spokojna, ułożona, bez wrogów, bez tajemniczego życia. Im dłużej trwało śledztwo, tym więcej pojawiało się pytań. I coraz mniej odpowiedzi. Rozważano kilka możliwości. Pierwsza – dobrowolna ucieczka. Szybko ją odrzucono. Brianna nie zabrała ubrań, pieniędzy, dokumentów. Nie nawiązała kontaktu z nikim. Druga teoria – wypadek. Również nie znalazła potwierdzenia. Nie było żadnych śladów. Pozostała trzecia możliwość – przestępstwo. Kilka lat później pojawił się trop, który do dziś budzi kontrowersje. Dwóch mężczyzn powiązanych z przestępczością miało wiedzieć coś więcej o zaginięciu Brianny. Jeden z nich rzekomo chwalił się, że wie, co się z nią stało. Problem polegał na tym, że nigdy nie znaleziono dowodów. Nie było ciała, nie było przyznania się, nie było niczego, co można by wykorzystać w sądzie. I znów ślad się urwał. Mijają miesiące, potem lata. Rodzina Brianny nigdy nie przestała jej szukać. Organizowali akcje poszukiwawcze, występowali w mediach. Apelowali o pomoc. Do dziś wierzą, że ktoś gdzieś zna prawdę. Ale milczy. Minęło ponad 20 lat.
Brianna Maitland nigdy się nie odnalazła. Nikt nie został oskarżony. Sprawa oficjalnie pozostaje otwarta. To zaginięcie bez zakończenia, bez odpowiedzi, bez spokoju dla rodziny. Co wydarzyło się tamtej nocy? Dlaczego jej samochód został porzucony w tak dziwnym miejscu? Czy ktoś ją skrzywdził? A może prawda jest znacznie prostsza i jednocześnie bardziej przerażająca? Jeśli masz własną teorię, napisz ją w komentarzu. Jeśli chcesz więcej prawdziwych historii zaginięć i niewyjaśnionych spraw, zostaw subskrypcję. Do usłyszenia w kolejnej sprawie.